Niektóre rośliny w uczciwy sposób zabijają pszczoły. Na przykład już z góry wiadomo, że w składzie nektaru bądź pyłku niektórych roślin znajdują się substancje toksyczne. W takiej sytuacji pszczoła się zatruwa i umiera. Jest to raczej uczciwy układ. Wiadomo, czego można się spodziewać. Jednak w przyrodzie mamy też rośliny, które w nieuczciwy sposób zabijają pszczoły. Na przykład mamy niektóre podgatunki lipy, które mają nektar ze substancjami uzależniającymi. I wtedy taka pszczoła, która się uzależni, lata na to drzewo, nawet wtedy, kiedy już to drzewo przekwitnie i w efekcie ginie tam z głodu. Szuka nektaru, to drzewo już nie oferuje nektaru i pszczoła pada z głodu. Można nawet garściami czasami znaleźć w parkach takie duże ilości martwych pszczół. A więc mamy rośliny, które w uczciwy bądź nieuczciwy sposób zabijają pszczoły. Natomiast w tym filmie powiem o roślinie, która w głupi sposób zabija pszczoły. A jaka to roślina? Gryka. To jest właśnie gryka. Ona w niepozorny i głupi sposób zabija mnóstwo pszczół, a nawet całych rodzin pszczelich. Jednak dlaczego mówię, że ta śmierć jest głupia? Bo jest niepotrzebna. Człowiek mógł w jakiś sposób tutaj zaradzić i nie doprowadzić do straty pszczół. W tym filmie chciałem też powiedzieć swoją historię. Po jakieś ponad 10 lat temu, również w podobnych warunkach jak teraz, straciłem swoje rodziny pszczele. Myślę, że najłatwiej będzie zrozumieć, dlaczego ta piękna, biała roślina jest taka śmiercionośna, jeżeli zaczniemy od przypomnienia sobie, że różne gatunki roślin produkują pokarm dla pszczół, który ma różne proporcje, różny skład. Na przykład jedna roślina produkuje nektar, który ma 20% cukru, a reszta to jest woda. Inna roślina ma 30% bądź 40% cukru. Musimy być po prostu świadomi tego, że skład pokarmu, który produkują rośliny, bardzo się różni w zależności od gatunku tej rośliny. W podobny sposób możemy powiedzieć o pyłku kwiatowym, który jest niezbędny dla pszczół, ponieważ zawiera białko. Białko jest materiałem budulcowym każdego żywego organizmu. I jedna roślina będzie miała tego białka więcej w swoim pyłku, bądź też mniej. I cały ten problem i ten pech polega na tym, że gryka ma jeden z najniższych współczynników zawartości białka surowego w pyłku kwiatowym. To właśnie jest powód, dlaczego ta gryka zabija nam pszczoły. Ale w jaki sposób ona zabija? Przecież pszczoły jakoś żyją. Otóż tutaj może największym zaskoczeniem okazać się czas. Czas ma tutaj decydujące znaczenie. Pyłek kwiatowy jest głównie wykorzystywany do czego? No do wychowywania kolejnych pokoleń pszczół. Jeżeli latem pszczoły będą korzystać z takiego pożytku i będą wykorzystywać pyłek z gryki do wychowywania pszczół letnich, no to te pszczoły w jakiś sposób mają możliwość wzbogacić swoje niedobory białka, mogą korzystać z innych roślin, innego pyłku, innej pierzgi, mają łatwiejsze zadanie. Natomiast tutaj istotny jest czas, bo gdy nagrywam ten film, mamy 29 sierpnia. Teraz trwa wychów pszczół, wychów larw i poczwarek pszczół, które będą wchodzić w skład kłębu zimowego. I jeżeli teraz to najważniejsze pokolenie pszczół, które musi nabrać ciała, nabrać masy, będzie karmione słabej jakości pyłkiem, które ma tylko tam 10% białka, to w efekcie będziemy mogli obserwować bardzo duże zimowe osypy pszczół. Te rodziny będą mniejsze, duża część pszczół w trakcie zimy umrze. Najczęściej są to właśnie te najsłabsze pszczoły, które będą między innymi albo chore, albo w jakiś sposób niedożywione. Albo możemy zobaczyć taką sytuację, że pszczół osypie się tak dużo, że cała rodzina pszczela umrze. I ja właśnie ponad 10 lat temu coś takiego przeżyłem. Miałem piękne pole, potężne pole z 200 hektarów, jak nie więcej, gryki. Wywiozłem 8 najlepszych rodzin pszczelich, najzdrowszych, najsilniejszych, bo liczyłem na to, że przyniosą najwięcej miodu. I faktycznie przyniosły bardzo dużo miodu, ale niestety te 8 najsilniejszych rodzin nie przeżyło zimy. Ja nie wiedziałem, co się stało. W pierwszej chwili zakładałem, że to była przyczyną waroa, no bo było też innych trochę pasiek w okolicy po drugiej stronie pola. Uznałem, że te pszczoły się wymieniały chorobami i to było tym największym czynnikiem, który doprowadził do strat zimowych moich rodzin. Jednak później pojawił się artykuł pana profesora Lipińskiego, w którym wyjaśniono, dlaczego taki późny pożytek gryki powoduje duże straty zimowe pszczół. I właśnie tam jako ten powód wskazano niską zawartość białka surowego. Pięknie słońce świeci, ale tak na dobrą sprawę teraz zastanówmy się, co możemy zrobić, aby uniknąć podobnego scenariusza i w jakiś sposób uniknąć tej głupiej stracie pszczół. Co możemy takiego zrobić? W pierwszej chwili ktoś by mógł pomyśleć, zakazać siania późnej gryki, żeby nie było tego zagrożenia nawet. Ale pomyślałem sobie, że warto nagrać ten film i wskazać inne możliwe rozwiązania, bo na przykład
Skoro wiemy, że to nie sama roślina jest szkodliwa, nektar jest bardzo dobry, wielu ludzi pożąda wręcz tego miodu gryczanego, wychowało się na miodzie gryczanym, jest to ich ulubiony miód, no to może nie rezygnujmy z tego pożytku, ale pomyślmy, czy nie byłoby mądrze założyć poławiaczy pyłku na czas wywożenia pszczół na pożytek takiej późnej gryki. Skoro wiemy, że ten pyłek jest śmiercionośny, możemy się zastanowić, czy nie zastosować takiego rozwiązania. Innym rozwiązaniem jest też to, aby zaraz po tym, jak gryka przestanie nektarować, nie trzymać tutaj pszczół, tylko jak najszybciej wywieźć stąd pszczoły, żeby nie miały one kontaktu ani możliwości zbierania tego pyłku pszczelego, który będzie szkodliwy. To też jest inne rozwiązanie, czyli zastosować tak zwaną ucieczkę z gryki. Jak najszybciej uciekać zaraz po tym, jak ona przestanie nektarować. Innym rozwiązaniem jeszcze, które może w jakiś sposób pomóc pszczołom, jest również związane z wywożeniem i ustawianiem pasieki, bo może warto nie tyle wjeżdżać w pole, tak w środek, żeby pszczoły miały jak najłatwiejszą drogę do kwiatów i do zbierania tego nektaru, tylko może warto postawić pasiekę gdzieś tam na skraju takiego pola, aby pszczoły miały też kontakt z innymi roślinami, które będą bardziej wartościowy pyłek oferowały i tamten pyłek będzie mógł jakoś się wymieszać przynajmniej z tym pyłkiem niskowartościowym z gryki. To też jest takie trzecie rozwiązanie. Jednak przy tej okazji mam też dobrą wiadomość, bo mając już wiedzę o tym, że pyłek ma różną zawartość białka surowego i będzie to wpływać na ilość sił oraz na długość życia pszczół, które będą się później wychowywać, to mając tą wiedzę, możemy też nie tylko się bronić przed negatywnymi skutkami, ale wykorzystać to do ofensywy i na przykład wykorzystać tą informację i sadzić takie rośliny, które produkują pyłek z wysoką zawartością białka surowego, dzięki czemu nasze pszczoły będą miały dużo większą odporność. A jakie to rośliny? Jeżeli teraz popatrzymy na to zestawienie, no to są to między innymi drzewa, ale jedna z takich najwyższych, najlepszych pozycji to jest, o kurczę, taki upał, że ja zapomniałem tej nazwy. Ludzie, zapomniałem nazwy. Jaka to była roślina? Łubin. To był łubin, a więc mając tą wiedzę możemy wykorzystać do tego, żeby sadzić łubin. Łubin jest taką rośliną, która bardzo mocny daje pyłek, taki naprawdę wartościowy pyłek i możecie zrobić eksperymenty, obserwować później, jak będzie zachowywać się zdrowie pszczół i kondycja całych rodzin pszczelich. To jest taka rzecz, która może wypłynąć z tego filmu. Mam nadzieję, że się komuś przyda. Obserwując też lokalne działania niektórych pszczelarzy, można też się zastanowić, czy na pewno warto tak bardzo promować sadzenie słonecznika w polach razem z kukurydzą bądź w jakichś innych miejscach. No bo okazuje się, że ten pyłek ze słonecznika również nie jest aż tak wartościowy jak inny pyłek z innych roślin. Więc tutaj też jest taka informacja, żeby przeanalizować, czy nie lepiej jakąś inną roślinę proponować rolnikom, aby sadzili z myślą o pszczołach. Na zakończenie chciałbym tylko krótko wspomnieć o tym, że na kursie pszczelarskim, który prowadzę na stronie pszczelarz.pl, również uwzględniam takie rzadkie zagrożenia, niepopularne metody, które będzie można wykorzystać w hodowli pszczół. Dlatego ten kurs jest wartościowy nie tylko dla początkujących, ale również dla takich średnio zaawansowanych pszczelarzy. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie.